Pokój dobro. Pokój dobro. Tak, na początku, kochani, chciałbym poprosić Was o to, abyście przesyłali nam pytania na nasz adres bez sloganu @franciszkanie.net, a nie zostawiali nam tych pytań na przykład na Facebooku czy na YouTubie, bo potem jest ciężko to ogarnąć. Także przesyłajcie, bardzo Was proszę na ten adres. I druga sprawa to, bo pytacie często rzeczy, które już były wcześniej. Tak, które poruszaliśmy. Wpiszcie proszę to zagadnienie najpierw w wyszukiwarkę, dopisując bez sloganu i zobaczcie, czy tego nie było, bo no, tych pytań nie będziemy podejmować, które już były na przykład odnośnie jakichś skrupułów, czy nie wiem, aniołów i tak dalej. Także to bardzo bym tak prosił, zanim do nas wyślecie pytanie, zobaczcie, czy już na ten temat nie mówiliśmy, bo od tych odcinków jest ponad 200. No i jest pewne prawdopodobieństwo, że jednak coś znajdziecie dla siebie. A jeżeli nie, no to oczywiście bez sloganu Czekamy na pytania. Franciszkanie.net. Tak, dzisiaj pytanie, jak zaznaczyła nasza internautka, dość teoretyczne, aczkolwiek ciekawe. No i teoretycznie do tego podejdziemy. No. Pytanie dotyczy, czy ksiądz, który zostawia kapłaństwo, żyje w czystości. I z nikim się nie wiąże. Z nikim się nie wiąże. Czy może korzystać z sakramentu spowiedzi. Czyli ktoś, nie wiem, służy sytuacje życiowe, no nie wiem, nie wytrzymuje napięcia jakiegoś na plebanii, nie może się dogadać z proboszczem, z biskupem, czuje się jakoś odtrącony. Teoretycznie, naturalnie. No tak, i ktoś nie wytrzymuje tego ciężaru, zostawia to wszystko, nie wiem, to rozważamy teoretyczną sytuację, ma gdzieś domek po rodzicach, jedzie tam, no, czy on tam może iść do spowiedzi i iść do Komunii Świętej. Trzeba pamiętać, że są 3 sakramenty, które wyciskają zatarte znamie. Stałe znamie, tak? Tak, to jest chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo. One wszędzie też następuje namaszczenie świętym olejem. I poprzez przyjęcie święceń, już pierwszych diakonatu, kapłan przechodzi do stanu świeckiego, do stanu duchownego. I z tym stanem duchownym również i tam w stanie duchownym wypełnia określone zadania powierzone mu przez Kościół, sprawuje sakramenty, czasami jest to władza rządzenia, na przykład jest proboszczem, no posługuje po prostu wśród ludu. Zostawia to wszystko, czyli zaczyna żyć na wzór osoby świeckiej. Co się wtedy dalej z nim dzieje? Jest oczywiście pewnie interwencja biskupa. No najpierw, bo jeżeli zostawił stan kapłański, tak, no to jest dochodzenie, gdzie on jest, no bo wyprowadził się z plebanii swojej, gdzieś zamieszkał, więc jest najpierw próba poszukiwania, próba wyjaśnienia sytuacji, co się stało. Tak. I wtedy są rozmowy, wtedy jest próba nawiązania kontaktu, jakaś korespondencja pewno, no i wtedy w zależności od tego, jaka będzie odpowiedź, no takie są dalsze kroki, bo może się okazać, że po takiej chwili jakiegoś, no nie wiem, załamania, no wróci, tak, wróci i dalej jest kapłanem, bo sprawa się wyjaśniła. Jakieś tam sytuacja... Czy kapłanem on będzie cały czas? Nie? Znaczy w sensie spełnienia funkcji, bo kapłanem, kto przyjął święcenia kapłańskie, jest kapłanem do końca życia. No i teraz, jeżeli ktoś rezygnuje z spełnienia posługi kapłańskiej, otrzymuje też od ordynariusza suspendę. To jest taka... Zwolnienie, czy zakaz bardziej... wypełniania posługi sakramentalnej i władzy rządzenia, czyli ktoś nie może sprawować sakramentów, nie może też być proboszczem, nie wiem, nie może uczyć religii w szkole. No chodzi o to, żeby teraz ktoś, kto żyje, nie wiem, gdzieś tam sobie w jakiejś wioseczce, nagle tego kapłaństwa sobie nie przeżywał po swojemu, w oderwaniu od biskupa, od łączności z Kościołem, z papieżem. Czyli taki kapłan, on już potem nie może mszy świętej sprawować, nie może sakramentu pojednania, chyba że istnieje niebezpieczeństwo śmierci czyjejś, lub prawda, to wtedy może jako kapłan, bo jest nim do końca życia, jak powiedzieliśmy, może wtedy takiego sakramentu udzielić. W ogóle sytuacja zagrożenia życia, ona jest wyjątkową sytuacją, bo tam już nie ma żartów, za chwilę ta osoba przechodzi do stanu wiecznego, także tam generalnie w ogóle... Wszystko jest nadzwyczajne. Wszystko jest nadzwyczajne, tak. Także nawet jeżeli on nie może normalnie sprawować sakramentu pojednania, no to właśnie w sytuacji zagrożenia życia tak ma obowiązek. I teraz pytanie jest, czy ta osoba może się spowiadać i żyć sakramentalnie. Może. Może i nawet powinna i ma obowiązek też uczestniczenia w niedzielnej Eucharystii, bo po prostu to pytanie rozumiem w ten sposób, że ktoś wychodzi spod jurysdykcji biskupa i nie chce sprawować sakramentów. Nie chce.
Ale nie żyje w grzechu jakimś uczynkowym, w sensie nie popełnia. Tak. Więc nic nie stoi na przeszkodzie. Nawet jeżeli mu się grzech zdarzy, to oczywiście, tak jak każdy inny wierzący katolik, przystępuje do sakramentu pojednania, a potem korzysta z sakramentu Eucharystii, z Komunii Świętej. No inna sytuacja jest, gdyby tam była kwestia już związania się z jakąś kobietą, kwestia proszenia o dyspensę, no ale to już... A to już inna sprawa właśnie związana z dyspensą od celibatu, no, którą też można uzyskać. Tak, ale łatwo nie jest, dlatego że takie odejście zawsze będzie w Kościele nazwane zdradą sakramentu kapłaństwa. Także, tylko mówiąc, bez grzechu nie można dyspensy uzyskać. Nie da się, tak powiedzmy, po cichu wyjść z Kościoła, no przepraszam, źle to powiedziałem, wyjść z kapłaństwa i powiedzmy no bez grzechu konkretnie, no, wyślizgnąć się, nie? Zawsze jednak ta zdrada kapłaństwa następuje. To tyle w tej materii. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie. Pokój i dobro. Pokój i dobro. Y ahí me dio la diferencia nada más, Każda wędrówka ma swój sens, jeśli idziesz we właściwym kierunku. Zapraszam na franciszkańską pielgrzymkę z Brodnicy na Jasną Górę, 3-12 sierpnia bieżącego roku.